I ten strach przed czołgami. No, naród przecież. I ten strach przed reakcją, naszą obcością całkowitą wobec narodu. Tylko, że będąc przeciw Gomułce, bo naród kochał Gomułkę. W knajpach grano 100 lat, wszyscy wstawali, jak to nie wstał, to dostawał mandat. Wstawali, bili brawo, śpiewali. Lud kochał Gomułkę. Gomułce wierzył, bo uwierzył, że jest prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie. A i co myśmy mieli w tej sytuacji zrobić? Znaczy już wkrótce potem, żeśmy sobie to z Karolem Modzelewskim powiedzieli, należało wystąpić z otwartą krytyką Gomułki i z jasnym programem. To co z tego, żeby nas wtedy zabić? To co z tego, to nie ma znaczenia. Ale pozostałby w świadomości społecznej fakt, że oto takie ugrupowanie było i taki program i takie racje miało. Ale myśmy politykowali. Nie stać nas było na to, żeby dać świadectwo. Bo to ja myślę, że jest taka sprawa, taki czas jest, kiedy trzeba politykować, tylko nie wiadomo, kiedy jest ten czas, kiedy masz szansę zwycięstwa. Bo wtedy trzeba politykować. Co nie znaczy, że nie można dawać świadectwa. Należy, ale w ramach tej polityki, którą się prowadzi, aby odnieść zwycięstwo. Mówiąc prawdę, stawiając sprawę jasno, bo ruch demokratyczny nie może kłamać, bo to się zawsze na nim zemści. Tak, ale kiedy nie ma się żadnych sił, to już nie ma co politykować. Kiedy nie ma się żadnych szans, to skończył się czas polityki. Jest czas dawania świadectwa, nie ma się na co odwracać, obracać. I myśmy tego nie spostrzegli i nam się to zaczęło wymykać, rozmywać. W tym czasie ja poszedłem do harcerstwa i jakby te wszystkie sprawy tego powolnego umierania tego ruchu, właściwie samobójstwa, bo on sam siebie zakneblował, jak to coś jakoś mi się tak wymknęły. Pamiętam, że to musiało być bardzo ciężko i bardzo źle. Że w jakimś momencie Krzyś Pomian powiedział do mnie: Jacuś, jak następny raz do mnie zadzwonisz i powiesz, że jest rewolucja, to ja ci powiem, licytuję szlema. I kiedy w 1957 roku odbywały się duże rozruchy na mieście i ja zadzwoniłem do Krzysia: Krzysiu, zbierzmy się, coś trzeba robić, bo to po zamknięciu po prostu lud wyszedł na ulicę. Wszystko na to wskazuje, że zupełnie, absolutnie celowo doprowadzono do demonstracji i do tego, żeby je golędzino w tłumie. Gomułka, była legenda, że Gomułka doszedł do władzy na wiecach. Musiał pokazać, że on się z wiecami nie liczy. Musiał panować nad sytuacją, a tak to sytuacja nad nim panowała. Więc kiedy zadzwoniłem do Krzysia i powiedziałem, że tak, a tak, to Krzyś powiedział: Jacuś, właśnie licytujesz szlema, jak ci powiedziałem. I to dokładnie trafiłeś na prawdę. To czy szlema licytował? Nie wiem, ale w brydża grali akurat, przypadkiem na pewno. A nie chcę powiedzieć, że to Krzyś spieprzył coś, bo ja też nie miałem żadnego pomysłu, bo myśmy się wreszcie zebrali i długo bój z Bieńkowskim myśmy toczyli, oni chcieli, żebyśmy potępili chuliganów. A myśmy mówili, że jesteśmy gotowi potępić chuliganów, ale naprzód milicję w jednej rezolucji. Ten bój się toczył, myśmy się nie zgodzili, on wołał: krew niech spadnie na wasze głowy, trudno, ale zgodzić żeśmy się nie zgodzili, ale też nic żeśmy w związku z tym nie wygrali. Jest takie gówniana, zachowanie.